Witam serdecznie. Maria, tak? Witam. No cóż dzisiaj? Dzisiaj 18 listopad 2024 rok. Pogoda przerażająca, ale no nic, zima przychodzi i musi tak być. No ale coś się dzieje, przynajmniej. Ale za to życie pokazuje zupełnie nowe historie. Najbardziej się cieszę z niezrozumienia w ogóle niektórych tematów. Ktoś tutaj dostał taką reprymendę od osoby, że o Plutonie nie powiedziałem. No przecież opowiedziałem, nie rozumiem tego. Osoba chyba nie uważa, bo nie pilnuje swoich interesów. No więc tutaj o Plutonie całe właściwie, nie wiem, chyba z pół godziny tam gadałem o Plutonie i nie mam zamiaru, bo o Plutonie jest sporo w historii w ogóle całego blogu, czy Zborowiecki.net, a współcześnie Offsetka. Widać i słychać. Dzięki wielkie. Jola też jest. Mariola. Przepraszam, że tak zaglądam, ale tu mam komputer. Jeszcze nie mam tego stanowiska tak ustawionego, żebym miał wszystko po kolei, ale wolałbym, żeby była tutaj jakaś osoba i ze mną współpracowała, ale jeszcze troszeczkę, dlatego że no dzisiaj miałem kłopot jakiś, ale nie wiem, czy kłopot był z komputerem, tym, czy z tą stacją przekaźnikową. Bo tutaj też się dzieją dziwne cuda. To jest to właśnie, tutaj ten moment właśnie, który tutaj tak działa. Ja specjalnie robię czarno-białe, dlatego żeby odróżniać, kiedy to było na pierwszy rzut. I jak wchodzę w programy, to wtedy widzę. Jeżeli macie jakiś tam powód, to bardzo chętnie napiszcie, ale to, co się dzieje. Nie wczoraj, bo wczoraj miałem taki dzień troszeczkę smutny, znaczy dziwny taki. Dzisiaj też, dzisiaj poniedziałek, jutro wtorek. Myślałem, że ktoś zadzwoni do mnie i ja tam pójdę pozałatwiać pewne rzeczy, ale jakoś ta pani nie dzwoniła. No i trudno. Tak też się dzieje, ale najważniejsza rzecz, że wszystko jest jakby po dobrej myśli. Pogoda też, wszystko jest, światło gra, wszystko działa. I co do pana prezydenta Trumpa, to najbardziej się cieszę z tego, co to Kennedy'ego, którego rodzina troszeczkę nie zrozumiała. A dzisiaj oglądałem pana Cejrowskiego, ale nie mogłem dokończyć. I ja nie oglądałem tego sprawozdania, gdzie pan Trump spotyka się z panem Bidenem. Znaczy inaczej, pan prezydent Biden zaprasza pana prezydenta Trumpa. I dlaczego oni byli tacy uśmiechnięci? A to chodziło o Kamalę, że on wygrał sobie i tutaj pan Cejrowski to tłumaczy. I to jest dobre wytłumaczenie, że to taką kozę wybrał i koza odbiło coś kozie. No ale żeby kuska nie skakała, to by sobie nóżki nie złamała. Jakby ona znała to polskie przysłowie, nie zrobiłaby tego błędu. A błąd byłby tragiczny. Tragiczny, zresztą widzicie, co się dzieje. Widzicie, co jest na, powiedzmy, tej ruskiej granicy tutaj z Ukrainą. To wcale nie jest takie wesołe. Tutaj niektórzy się pytają, czy może być wojna, czy raczej nie. Słuchajcie, po pierwsze, nie za bardzo w to wierzę, w taką wojnę, bo komu się to opłaca? To musi być naprawdę, na pewno nie Trumpowi. Na pewno żadna wojna Trumpowi się nie opłaca, dlatego że najbardziej by się opłacało Chinom i Rosji. Rosja jest przygotowana zawsze na wojnę. To jest kraj, który zawsze przygotowany jest.
Oni są wojenni, tam nie ma innych. Tam w każdym momencie kobiety zastępują, no znaczy jak ja byłem tam, to kobiety murowały domy, jako murarze. Ja w Polsce 2 razy widziałem kiedyś, aż byłem zdziwiony. Dziewczyna układała cegły i w pewnym momencie mówię, ojejku, chyba się majstrowi pomyliło, że wpuścił kobietę na rusztowanie. Ona mówi, nie jest tak prosto. Po prostu ja jestem konserwatorem i po prostu muszę tutaj zrobić pewne rzeczy, a nikt za mnie tego nie zrobi. No i wtedy zrozumiałem, że ona jest konserwatorem zabytków i jest od elewacji. No i to robiła, no to w porządku, ale tutaj normalnie w Rosji to jest normalne, że tam kobiety na traktorze, kobiety tam gdzieś, i och. Tam nie ma tak, że no te kobiety są inaczej kształcone, inaczej uczone i one, to co tu ukrywać, no zresztą my też teraz w wojsku mamy bardzo dużo kobiet i o dziwo na defiladach, czy gdzieś tam te kobiety się przewijają. Mnie się to nie podoba, nie dlatego, że kobieta nie, tylko rozumiem jak jest, przypuśćmy lekarze i przypuśćmy jest jakaś tam szpital idzie, mundurowy oczywiście, wojskowy i tam idą lekarki, to rozumiem, ale w wojsku, jeżeli to, że jednostką rządzi kobieta, tak, w porządku, ale jako taki pojedynczy, szeregowy, jak jest grupa kobiet, to oczywiście jakiś sztab jakiś kobiecy, czy tam jakaś taka, no jakoś tak nie dochodzi do mnie, no bo dzisiaj kierowca, tak jak widzę, no te pary w policji, rozumiem, to tak, ale gdyby były 2 kobiety, 2 szły policjantki, to jakbyście się, no na czym mogą iść, tak, gdzieś tam w parku, a za chwilę następny patrol, ale wiecie o co chodzi, no troszeczkę to nie pasuje. Teraz drugi program, tylko chyba nie z panem Cejrowskim, tylko z jakimś tam, że bardzo się cieszą policjanci, bo nareszcie mają, no zaczynają łapać złodziei, konkretnie. Już w tych stanach, gdzie nie wolno im było, to w tej chwili już łapią tych złodziei, już jakoś coś tak się dzieje normalnie. No i trzeba przyznać, że w tej chwili jestem ciekaw, jak się czują lekarze u nas w Polsce, bo nie farmaceuci. Farmaceuci chyba bardzo się cieszą i nareszcie, dlaczego? Dlatego, że chyba wróci do Polski produkcja leków, bo no tak trzeba, no, to musi powstać. Przecież ja nie pamiętam, którym producentem, ale był taki moment w Polsce, dokładnie za Gierka, koniec, jak nawet Gierek odszedł, że byliśmy potężnymi producentami leków i naprawdę świetnych. Naprawdę my robiliśmy bardzo i komponentów dużo robiliśmy. Więc ciekaw jestem, gdzie to teraz, jak to pójdzie. My mamy w tej chwili dobrze rozwinięte zielarstwo, bo to pozostało się z poherbapolu, ale bo te gospodarstwa, które produkują zioła, no i doszła to, co mówiłem wczoraj, ta konopia, tak, i też wszystkie leki CBD, to też, ale to jest, większość jest taki, z tego punktu takiego mojego obserwacji, jest kilka firm polskich, to nie ma, to oczywiście ale jest dużo licencji kupionych na zachodzie. Już wchodzą takie, jest też takie przedsiębiorstwo gdzieś tam, gdzie robią z tego odzież nawet. Zresztą, co tu ukrywać, pierwsze spodnie robocze, chyba Wranglery, albo Lee, nie wiem, które były pierwsze, to były z konopi. No i z konopi było właściwie, mundury były, większość.
I nie wiem, czy nawet nie polskie mundury były kiedyś z konopi, także to nie jest jakaś nowość. To nam, młodym się wydaje, że to jest nowość. Nie, to jest powrót do starych, dobrych zwyczajów. Nie wiem, tutaj coś Jola napisała, zostawiłem odpowiedź. A, może tam pod filmem. Dobrze, to sprawdzę, bo te wszystkie wypowiedzi, które tutaj są, to one giną. Ja nie wiem, nie umiem ich zachować. Jak przyjdą dopiero ci informatycy, to porozmawiam z nimi, żeby to wszystko się trzymało kupy. Żeby można było to zachować, bo to jest dziwne, dlaczego tego nie zachowywać? No ale tak się dzieje. Teraz następna sprawa, jeżeli chodzi o tutaj działania pana Trumpa. Na pewno się zmieni cały układ bankowy. Nie ma gadania. Ten układ teraz, nie wiem czy zauważyliście, ale w Europie jest jakaś dziwnie państwa się zachowują. Przede wszystkim Niemcy, nie wiem co jest we Francji, ale to co jest w Niemczech to jest horror. Nie rozmawiałem z Anglikami teraz i jestem ciekaw, co jest w Irlandii. Wiem, co się dzieje w Szwajcarii. W Szwajcarii jest spokój, cisza. Oni mają swój świat, oni mają swoje zabawki. Ale nie za bardzo wiem, też by mnie interesowała Mołdawia. Ale będę wiedział, tylko troszeczkę muszę się uspokoić, bo mam kolegę, który wyjeżdża często do Mołdawii, to się dowiem, zresztą chyba tam nawet ma jakąś rodzinę czy coś takiego. I jak jest z Mołdawią, bo Mołdawia tam przeżyła jakiś szok, jakieś tam coś, no nie za mądrze to poszło, no ale zobaczymy, co się będzie działo teraz w tych dniach tutaj u nas w Polsce. Rozśmieszyło mnie i to dziwne, bo osoby, które logicznie myślą, tutaj, że przystąpił pan Tarczyński do tej kampanii prezydenckiej. I jest taka konkluzja, że powiedział panu Trumpowi, czy podał panu Trumpowi wszystkich tych, którzy go ośmieszali czy obrażali. Nawet jeżeli to powiedział, bo sam mówi, że powiedział, z jednej strony, patrząc się, bo to nie jest honorowe, bo to nie jest takie polskie, nie za bardzo to nie jest honorowe. Jeżeli chcę być przyjacielem, jeżeli chcę być człowiekiem, który wygra, jeżeli chcę być, żeby mieć poparcie, to dodatku całej Polonii, całego tego ruchu, powiedzmy, że nazwijmy to amerykańskiego w ten sposób, bo to można jeszcze robić różne podkłady. Pan prezydent Trump jest otwartą postacią. To widać, że jest otwartą, że dobiera sobie ludzi, którzy byli po przeciwnej stronie czasami, na przykład Kennedyowie są po przeciwnej stronie i nie wiedział, co zrobi Robert Kennedy Jr. i nie wiedział, co zrobią ci inni, przecież mogą go zdradzić. I wiadomo, że on zmieniał bardzo często swoich ludzi, ale w tej chwili trzeba pewne ruchy po prostu ustabilizować. Trzeba pamiętać o tym, że Pluton już, zaraz wam pokażę, Pluton wszedł do Wodnika. To jest bardzo istotna sprawa, bo jeżeli Pluton jeszcze ma kilka godzin do wejścia, jeszcze ma 2 minuty. Teraz zobaczymy, kiedy on wejdzie. Zrobimy tutaj dzień. Dobrze, już wszedł. Mamy. To jest 20, wchodzi dokładnie do Wodnika. Nic nie będzie. Nie wiesz, chociaż
trzeba przyznać, że tutaj ta kampania rosyjska, która ta wojskowa, może tutaj, jeżeli Rosjanie posługują się astrologią, a mogą się posługiwać po doświadczeniach pustynnej burzy amerykańskiej, i tutaj oni się mogą stosować do tych, albo mają też swoje jakieś takie inne wyliczenia. Zresztą to pisze hrabia Ewroński w tych swoim komplecie książeczek. On tam opisuje, że on tam brał, czy on brał, czy nie brał, to jest takie troszeczkę śmieszne. Na zajęciach u profesora Leszka Weresa była ta data dokładnie znana. Wszyscy, którzy zajmowali się astrologią, to dokładnie wiedzieliśmy, bo to wynikało po prostu. Wynikało z pewnych zachowań Amerykanów. Nie wiadomo, jak Rosjanie postępują, ale do tej pory Amerykanie są wyjątkowo wyraźni w działaniach astrologicznych, no chociażby tutaj funkcja dolara, i w dodatku wejście Plutona, wiecie, ta dewaluacja teraz, wzrost nagły, i to wszystko robią dokładnie pod dyktando. Fakt, że tylko głupotę popełnili w dolarze, czyli w likwidacji oka Horusa. Jak widzicie piramidę, to tam było oko Horusa. I to tym okiem zrobili sobie kłopoty i dlatego, no, co tu ukrywać, no, wiecie, dolar troszeczkę podupadł i nie jest jakby walutą prowadzącą. Są jeszcze jakieś inne. No teraz chociażby Bitcoin, tak dobrze, nie wiem, czy dobrze mówię. Ktoś się mnie pytał tutaj o coś. Ja po pierwsze nie rozumiem jeszcze. Ja już tyle razy się wypowiedziałem tutaj, że ja nie wierzę w bajki. To jest wszystko sterowane ręcznie. I mówiłem o loterii, czy mówię o giełdzie, czy loteria, to jest to samo, ponieważ są to te same mechanizmy. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to co robi w astrologii, tak? Bo dzisiaj działania są po prostu, no zobaczcie, w tej chwili wszystko, tylko powiedział słowo i wszedł na stanowisko pan Kennedy, momentalnie wszystkie firmy farmaceutyczne w dół. Ale dlaczego nie w górę? Bessa czy Hossa? A które poszły w górę? No, te małe. I teraz wszyscy będą ładować te małe. To jest zupełnie normalne i to można było przewidzieć. Teraz, jeżeli pan Elon Musk zrobi jakiś ruch, teraz on będzie ruchy robił dosyć poważne w tych cięciach, dlatego że musi wyrównać to wszystko. No zresztą zwróćcie uwagę, jak u nas jest rozbudowana biurokracja. Przez to, co się robi u nas chyba niektórzy się nie zastanawiają. Tam w Stanach będzie najważniejsza to jednostka rodzina, co Trump stawia na rodzinę jako na najważniejszej na płeć, czyli mężczyzna, kobieta, dziecko, to jest najważniejsze, czyli najmniejsza jednostka państwowości, a u nas robi się jakieś cyrki. No to przecież to chociażby w tych szkołach. No, czy długo to pożyje? Podejrzewam, że pożyje tylko dotąd, dopóki dyrektorów się nie powyrzuca w którymś momencie. Bo przyjdzie nowa miotła i zamiecie kompletnie wszystkich. I to nie jest zdrowe. W dodatku, jeżeli przyglądamy się historycznie, to zawsze szkoła była najważniejsza. I teraz, jeżeli przyglądamy się tej szkole, która współcześnie istnieje, ta
no co tu ukrywać, szkoła pruska, czyli tworząca właściwie człowieka-maszynę, który nie myśli, tylko wykonuje czynności. I do tej szkoły pruskiej się dąży. Tylko że Prusacy dobrze na tym nie wyszli. Stracili państwo. Prus już nie ma. Historia, no niby tego króla jest, znaczy tutaj cesarza, tak? Ale jakby nie było tych króla Prus, czy czegokolwiek tutaj, kiepska jest. I w sercach to my mamy więcej wspólnego z tymi Prusami, no bo w Poznaniu jest ten zamek cesarski, a Niemcy, żeby nie Wagner i tam znaczy tutaj Tyrol i król, nie pamiętam jak on się nazywa, ten tyrolski król, nie pamiętam, i tutaj to każdy Tyrolczyk go kocha. Mimo że tyle lat upłynęło i on właściwie nic wiele nie zrobił. Ale zjednoczył tą Austrię, znaczy nie Austrię, tylko ten Tyrol i jakby nie było, Tyrol jest bardzo bogatym miejscem, chociażby w kulturze i w jedności. Kiedy te wszystkie protestanckie dzielnice, powiedzmy, że tak, te księstewka, no czasami niektóre to są tak biedne, że to chyba nasze żadne województwo nie jest tak biedne jak oni. Tam i są traktowani tak troszeczkę jak gorsi Niemcy. My sobie z tego nie zdajemy sprawy w ogóle, że takie są w tych landach, są takie różnice. A teraz patrząc się, no zresztą oni dostali strasznie w kupę, jak dostali NRD. To dzisiaj przynajmniej, kiedy ja rozmawiałem ostatnio z Niemcami, to było bardzo dawno temu, to oni traktowali to jako coś gorszego. To DDR, to coś strasznego. I do tej pory, jak się ktoś wprowadza i tam jakiś DDR-owiec, to raczej mieszkania idą w dół. No więc tak to wygląda, bo to jest taka kultura. No i teraz patrzmy na to tak dosyć poważnie. I teraz w tej chwili, jeżeli my nie wybierzemy odpowiedniego człowieka na odpowiednim stanowisku, czyli tego prezydenta, który chwyci przede wszystkim pierwsza podstawowa sprawa, reparacje, to jest numer 1 od Niemców, bo jest okazja. Nigdy więcej takiej okazji nie będzie, bo oni będą z tego kryzysu, który teraz mają, który mają psychiczny kryzys, oni będą wychodzić z tego minimum 10-15 lat. A tutaj potrzeba tylko kilku miesięcy, żeby ich zrobić. Dlaczego? Dlatego, że są inni, którzy czatują na nas. I wiecie, o co chodzi. Bo oni już podskakują tam w Izraelu. Już zaczynają podskakiwać. Więc my musimy automatycznie zrobić przewrót piersi. I teraz przyglądając się temu wszystkiemu, no przepraszam bardzo, ale nie widzę nikogo z tych ludzi oprócz do tej pory. Może ktoś jeszcze tak wypłynie. Pan Braun jakoś nie pcha się do tego, a troszeczkę by mógł, ale Konfederacja nie za bardzo pokazuje zły kierunek. A tylko pan Tarczyński mógłby to przeprowadzić. I on dogada się. A jeżeli komukolwiek z Polaków by przyszło do głowy, że nie należy nam się, to w takim razie to nie jest Polak. To w takim razie on w ogóle nie wie, co to jest Polska. Nie rozumie tego.
Jeżeli cokolwiek w tej chwili powie, że Niemcy mogą nie płacić, że te reparacje mają nie być, to on chyba nie wie za bardzo, co znaczy. Ja w szkole miałem SFOS. W szkole i zbieraliśmy pieniążki na Warszawę. Moi rodzice płacili na SFOS spore pieniądze. Kiedy moja mama zarabiała 650 zł, to 150 szło na SFOS. Tak, 600 zł. Moja pierwsza pensja była 700. Potem oczywiście kilka lat później najmniejsza pensja była 1100 zł. Znaczy tak, młodego lekarza 1100 zł. Nauczyciele mieli troszeczkę więcej, 1200, 1250 młodzi. Ale lekarze mieli 1200, 1100, to zależy na jakim stażu był gdzie. I wszyscy żeśmy budowali tą Warszawę. Sobie nawet nie wyobrażacie, jakim wysiłkiem. Jak wyglądała Warszawa po powstaniu, po przejściu tej armii ukraińskiej. Jak wyglądała. Bo ona nie była aż tak strasznie zburzona, kiedy Niemcy bombardowali. Też była, ale potem po prostu szli w każdą piwnicę, rzucali granaty. Tam czasami były dzieci, czasami byli ludzie. Chowali się przed Niemcami w tych gruzach. To było straszne. I mamy pozwolić na to? Bo jeżeli ktokolwiek uważa, że nieważne, my już, co my już? Oni do tej pory chcą coś od nas. Muszą się nauczyć, że nic od nas nie mogą otrzymać. I teraz, kiedy wam pokazywałem, że ten właśnie nów, który był, czy nawet ta pełnia, czy to wszystko, co się dzieje w kosmosie, pokazuje możliwość nad możliwościami. Takie państwo, nie państwo, Monako. Sobie zwróćcie uwagę, książę Monako był kiedyś, w tej chwili już nie za bardzo, nie wiem dlaczego tak nie jest, ale kiedyś Monako było na ustach każdego Polaka, albo rajd Monako, potem co tam nie chciał, książę Monako, wszędzie pokazywany w telewizji, a jakże to, dziesiąte. Dzisiaj na ustach jest Polska. Tak, wtedy było Monako. Jeżeli tego nie podtrzymamy, a był taki moment za Solidarności, też Solidarność była wszędzie. Ludzie nosili naszą Solidarność na klapie, czy chodzili, wszyscy niszczyli komunizm. Chociaż to nieprawda, bo komunizm się sam niszczył, kapitalizował się. I dzisiaj z tych komunistów mamy oligarchów. To byli komuniści. U nas przecież taki numer 1 chciał zostać pan Kwaśniewski, a co tu ukrywać, kilku, znacie ich wszystkich. Przecież pojechał na Ukrainę, chciał zostać atamanem niemalże. I nie tylko on, ale jeszcze ci panowie, który tam pojechał do Wiednia i ponoć nie przeżył głupiej operacji, tam już wierzę w bajki. To mu zagrozili, tam drugiego w Albanii tam złapali, tak? Tylko ten to teraz zrobił numer na tych oddechowych sprawach. No więc mamy normalnie, wiemy o co chodzi, ale tutaj jest możliwość pokazania światu, jacy jesteśmy.
I powtarzam jeszcze raz, że żaden władca żadnego kraju, przyjeżdżając do Polski, nie mówi o powstaniu warszawskim. A tutaj ktoś mi mówi, że on z Tromtera czytał to i aż się zdziwił. To dlaczego inni nie mówili? Dlaczego nie byliśmy zaproszeni do Anglii? Ani razu. To Rosjanie nas lepiej traktowali z tym zwycięstwem. Jak była ta defilada orkiestr, czy parada orkiestr, polska orkiestra była na Placu Czerwonym. Teraz niedawno oglądałem transmisję. I szli żołnierze z orłem w koronie. I to jest coś. Więc nie traktujmy tego w inny sposób. Niemcy do tej pory uważają, że my to jesteśmy śmiecie, podludzie. Więc trzeba im pokazać, gdzie jest ich miejsce, gdzie jest ich szereg. W kulturze w ogóle świata. Nie reprezentują żadnej kultury. Za niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski i swojego kraju też. I innych krajów też. I oni muszą za to mocno, tak, żeby poczuli, bo za pierwsza wojna nie poczuli. Druga wojna rozpuściła ich. I co, teraz pozwolimy pakt Hitler-Mołotow razy 2? Podoba wam się to? Jeżeli wam się podoba, to proszę. Pluton wchodzi, albo my, albo oni. Kto wykorzysta tego Plutona? Kto wykorzysta te planety? Mamy prawo do tego i mamy obowiązek, bo kosmos tak chce. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, pokazałem w poprzednich filmach. Bo gdybym nie pokazał, to bym mógł powiedzieć, ach, ale pan to buja. Bujam? Osie bujam? Ktoś powie, ale proszę pana, ten kosmogram to jest taki... Nie. Profesor Leszek Werec pracował na tym kosmogramie, został on poprawiony i również Jarek Gronert pracował nad tym kosmogramem też. Również. Mimo to, że Jarek Gronert bardziej się zajmuje balistyką, tymi wojnami, tymi dziwnymi rzeczami, niż na przykład profesor Leszek Werec. Innymi rzeczami. Polityką tak, ale tutaj Jarek Gronert bardziej tymi wszystkimi wojnami zajmuje się i to mu też wyszło, też mu się zgadza. To są nasze wszystkie powstania, to są wszystkie nasze jakieś tam sytuacje lekkiego zagrożenia. I wszystko się zgadzało, wszystko było zgodne z tym kosmogramem, który jest ogólnie znany. Amerykanie też mają doskonały kosmogram. Przecież to jest ta proklamacja i tam jest dokładnie godzina zapisana na tym. To nie jest tak, że nie. Oni zapisali godzinę. To nie jest tak sobie, jak my sobie wyobrażamy, że to taka lipa. Żadna lipa. Jeżeli dobrze się usiądzie, wszystko się wyliczy, wszystko jest dokładnie co do... To taka pani koza tylko wejdzie, się śmieje i udaje, zrobiła siebie po prostu pajaca historii. Chociaż ona nawet nie przejdzie do żadnej tej, bo nikt tego nie będzie pamiętał. Nawet, że taka osoba była. Nikt. Jest prezydent Stanów Zjednoczonych, numer taki, to ta osoba. Tego trzeba się uczyć na pamięć, bo jak chce się mieć obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, to zresztą my też żeśmy się króli polskich uczyli na pamięć po kolei. Nie było tak? Było. Nie wiem, czy teraz tak jest. Możliwe, że tak nie jest, bo po co? Ale historycy, czyli bardziej złośliwi, mogą żądać
premierów i premierów, w którym okresie była. Tu się tutaj ten okres taki solidarnościowy, powiedzmy, to było tam bajka od groma, a jeszcze ministrów. Pamiętam, jak moi koledzy w pracy, ale już w pracy mojej, uczyli się tego na pamięć. Ale wiecie, którego rządu? Włoskiego. Który był, gdzie, taki, jaki. Bo w Polsce nie było jeszcze tak wesoło wówczas, bo to było przed stanem wojennym, więc jeszcze nie było, ale też już zaczynało być ciekawie. Też tam już te stanowiska biegały i trzeba było mieć ogromną pamięć, wiedzieć gdzie, co, jak, którego odwołali. A teraz oni się nie lubią odwoływać, oni się lubią teraz przyklejać. I żeby nie wiem co, ja w ogóle od tego momentu, kiedy sobie ten jeden strzelił tam w głowę i tylko zęby wybił, no to też to oficer, to jest sztuka tak strzelić, żeby sobie tylko trzonowce wybić. No to jest umiejętność. I co to była za kulka? Chyba ze śrutu strzelał, bo jak strzelali do papały, no to go zabili, ale to ponoć gangsterzy, chociaż nie za bardzo w bajki można wierzyć. Także mamy tutaj naprawdę bardzo interesujący czas, fantastyczny kosmogram, fantastyczną historię nam układa kosmos. Kosmos teraz ułożył się w bardzo dziwnej konfiguracji, bo zwróćcie uwagę, że tak krótko mówiąc, po jednej planecie, czy w Skorpionie jest Słońce, potem jest Merkury, potem jest Wenus, teraz wejdzie Pluton do Wodnika, tutaj jest Saturn lada moment przejdzie tutaj do Barana, więc bo wyprzedzi go, to gdzieś będzie dopiero w przyszłym roku, ale jednak teraz Uran tutaj i zwróćcie uwagę, że prawie każdy znak jest obsadzony i tylko kwestia, żeby one znalazły się w założeniu, w jakiejś hierarchii swojej. Tak, Księżyc jest w tej chwili u siebie. Tutaj, jeżeli patrzymy na Jowisza, też jest bardzo dobrze ustawiony, bo po opozycji Merkury, też po opozycji. Wenus akurat nie jest ciekawie ustawiona, bo jest tutaj na miejscu Saturna, ale Pluton w Wodniku też nie za bardzo, ale no trudno. Saturn w Rybach, no to nie jest za miła pozycja, ale tutaj Neptun oczywiście, że jest u siebie. Chirona nie traktujmy zbyt poważnie, ale tutaj Uran też nie jest u siebie. I skończyliśmy. Mars, czy jest u siebie? Przynajmniej jest w jakimś takim układzie, gdzie może być, bo jest to trygon. Także tutaj moglibyśmy sporo powiedzieć, ale dopiero wtedy, kiedy te planety nadejdą na siebie, zrobią te swoje ruchy, to te ruchy będą bardzo logiczne i bardzo statyczne. I wtedy właśnie, ale do tego trzeba się przygotować. Ktoś coś tutaj napisał. Ministra zdrowia. No właśnie, to jest to, że nie oglądałem tego, ponieważ nie znam angielskiego, musi być dubbing albo coś tam, ale no podejrzewam, ja wczoraj mówiłem dużo na ten temat, ale ja podejrzewam, jaka jest bańka wśród tych firm, tych korporacji. Jaka jest panika, bo tu się zaczną procesy, ponieważ on będzie starał się wyciągnąć nawet z grobów te osoby, które zmarły, brać próbki i żądać odszkodowań. A podejrzewam, że Kennedy jest, wiecie, jego ojciec był prokuratorem. I w ogóle to jest rodzina, która jest bardzo waleczna. To trzeba przyznać, że to są nie wiem, czy pamiętacie, jak Kennedy przecież uratował życie temu żołnierzowi, swojemu koledze. I między innymi to była szala, że on został prezydentem. Że on miał
cholerne kłopoty z tym kręgosłupem swoim. Przecież miał ten swój basen tam, niby to, tamto, ale dlaczego miał ten basen? No, ze względu na rehabilitację, bo on bardzo ciężko chorował na ten kręgosłup. Ten, niby w gorsecie chodził, niby nie chodził. No, taki był to no dosyć, ale bardzo odważny. I mimo, o dziwo, Bush, starszy Bush, też miał sporo do powiedzenia podczas II wojny światowej jako lotnik. I na przykład mój wujek, który był lotnikiem tutaj w Londynie, znaczy w Anglii, w Londynie, w tym dywizjonie poznańskim, tym SOWA, któryś tam, bardzo dobrze się wypowiadał o Bushu jako lotniku. Nie wiem, czy go znał, czy go nie znał, może coś czytał, albo może koledzy mu przekazali. Bo jednak to bractwo lotników, znaczy sami lotnicy, oni się wszyscy znali. To jest bardzo dziwne. Tego lotnika bez nogi fantastycznie znał. Chyba on był Czechem, jeżeli się nie mylę. Tego Amerykanina, który latał w Polsce, też doskonale znał. I właściwie wszystkie no, przyszłą królową Anglii wtedy też doskonale wujek znał i wszyscy Polacy znali. To nie jest tak, że ci lotnicy, którzy byli, dlatego że ona była w jednostce. Tam, gdzie byli Polacy i ona tam też no, biegała jako dziewczyna w mundurze. Także to nie jest tak, że jakbyście rozmawiali z tymi lotnikami, a ja miałem akurat do czynienia z 5. Dwóch ojca mojego koledzy z klasy byli lotnikami. Tutaj z miasta Łodzi akurat. Oprócz tego mój wujek, no akurat on mieszkał w Gdyni. Całe swoje życie mieszkał w Gdyni. Od początku, od ukończenia studiów, a był z Poznania. Także tutaj cały czas w Gdyni, przed wojną i po wojnie. I tam był jeszcze jeden kolega i jeden z takich znajomych przez przypadek go poznali, znaczy nie poznaliśmy, tylko w Warszawie mieszkał koło nas też lotnik, ale wujek go świetnie znał i nawet spotykali się u niego w domu w Warszawie. Także tutaj tych opowieści znam sporo, znaczy opowieści, na pewno tyle samo znacie. Nie ma gadania, jak znacie lotników, czy na przykład żołnierzy Andersa, to też wspaniali ludzie, to też ludzie ci, którzy byli pod Monte Cassino. Poznałem też od generała Maczka, to mojej koleżanki ojciec. Wspaniały facet. To nie to, no przykro mi, ale ci, którzy przyszli, wiecie skąd, to zrobili nam bardzo nieprzyjemnie. I dzisiaj mamy wielki kłopot, dlatego że właśnie nie możemy sobie, bo stawiają opór. Niech się raz określą, czy chcą być Polakami, czy nie chcą. Mówię do was, ci, którzy stawiacie opór. Zastanówcie się, czy jesteście Polakami. Jak nie, macie prawo. Jak wam się nie podoba. My tu byliśmy i będziemy. I tak nauczymy swoje dzieci, swoje wnuki, prawnuki również, że one będą jeszcze twardsze od nas. A dlaczego? Bo zmieniacie historię, bo fałszujecie. Dzisiaj Amerykanie pokazali, jak zwyciężać mamy. Tylko nie pojmujecie jednej rzeczy, że tam byli Polacy. I ci Polacy się zorientowali, że nie jest tak, jak powinno być i poszli na wybory. I to jest właśnie ten bój. Wy śpiewacie ostatnie, a my mówimy nie. My wygrywamy, bo nam Napoleon wskazał, jak zwyciężać mamy. Co prawda nie zwyciężył. A szkoda, ale my jako jedyni byliśmy w Moskwie.
I to jest niepodważalne. I do Moskwy tylko my możemy, mamy prawo. Tylko w Moskwie my jesteśmy tam też. Tam jest Dzierżyński, zrobił swoje, tylko my nie chcemy w to uwierzyć, jakby, co on zrobił. Gdyby oni wiedzieli co, to oni by go tak nie kochali. A szkoda, że nie wiedzą. Bo wtedy by nie mieli tego, czego nie mają nasi dzisiaj, powiedzmy, wiecie o co chodzi, o trójząb. Więc tutaj trzeba zapamiętać o to, że pamiętać o pewnych zasadach, pewnych historiach, pewnej świadomości, która musi być w tym teraz i teraz jest to możliwe właśnie dzięki takiej historii. Ta historia jest najważniejsza i ten uran tutaj właśnie nam pomaga. To jest bardzo ważne, że tak to wygląda, nie inaczej. I tutaj trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że świat nie zwariował. O, zaraz wam coś pokażę. To jest też nie do wiary. Proszę. W środku jest Polska, a na zewnątrz jest co? Zegar. Zegar astrologiczny, akurat idealnie prawie w osi. Ja tego nie wymyśliłem, ja tylko to pokazuję, a dlaczego teraz? Nie wiem, nie zaplanowałem tego. Po prostu tak się zrobiło, tak się ustawiło, taki jest kosmogram. Taka jest chęć. Ja nie chcę mówić o tej złej stronie tego kosmogramu, co oznaczają, gdybyśmy na przykład z tego korzystali, powiedzmy ta ujemna strona, ta niedodatnia, nie, tylko ta ujemna strona, jak wygląda tutaj planetarna, bo taką też trzeba umieć zrobić, co oznacza na przykład chociażby tutaj Mars, co oznacza ten Saturn, co oznacza Neptun, co oznacza Uran, dlaczego Jowisz jest w tym miejscu, co wyolbrzymia. I oczywiście taką astrologię też trzeba znać, ale to nie będę mówił ze względu na to, że tutaj oglądają osoby, które by może się ucieszyły, a nie będą się cieszyć, nie będą wiedziały, jak to jest. Pokazuję, ale muszą się nauczyć. Tylko jak się nauczą, to potem są błędy. A jak są błędy, to potem jest mój pusty śmiech. I tym śmiechem to jest właśnie ta panienka, która odpadła z tej listy zawodników. I jest zawodnik, na którego stawiam od początku i nie martwię się o to. Ja nie muszę, nigdy nie zmienię zdania i w tej chwili tłumaczę, kto. Mamy problemy. Mamy problemy, dlatego że nie mamy tych osób, które byśmy mogli postawić spokojnie. Tylko tutaj jakieś dziwne osoby, no ale trudno, na tym najwyższym stołku i to trzeba uwzględnić, że to trzeba zrobić w jakiś taki sposób, który będzie najbardziej szkodliwy dla tej nacji, która jest za Odrą. Bo ich trzeba ujarzmić i to z całego serca. A podpadają mnie konfederaci. Konfederacja podpada mi, to bardzo. Podpadła mi panem, który coś tam powiedział, nie powiedział. Pan, który, wiecie, który, pan ekonomista i tutaj nie za bardzo się wypowiedział, a rozumie jego, że to mówi, poznaniacy wyjechali z tym jego tutaj układem. Ja go świetnie rozumiem, ale w
w tej chwili jakby przewodzi tej grupie i no niepotrzebnie zrobiono pewne ruchy, które są tymi ruchami chociażby takimi dziwnymi. Te dziwne ruchy nie świadczą o jedności, ale o grupie osób, która w pewnym momencie zostanie przekabacona na którąś stronę. A układanie się z czymkolwiek, z jakimkolwiek ugrupowaniem w tym momencie według mnie osłabia te postacie. Dlatego, że postać tutaj pana, którego brat zginął, nie jest postacią zbyt lojalną, zbyt mądrą i to dużo mam do zarzucenia tej postaci, dlatego że powiedzmy, gdyby był jeszcze dłużej, by doprowadził tą Polskę do klęski. I jeżeli ktoś chce wprowadzać układ sanacyjny, to niech się zastanowi najpierw nad sobą, komu klakieruje i komu była sanacja potrzebna i kiedy została wprowadzona. A sanacja jest to taka, krótko mówiąc, wenusowa choroba. Nie ma innego zdania. Nie ma. A jeżeli przyglądacie się, przyjrzycie się, to tutaj jest właśnie, z czego skorzystał Pan ten, jak był uran tutaj. To on z tego skorzystał i wprowadził. I ze względu na to, że po co to ukrywać, nie chcę wchodzić w jego rodzinne układy, ale jak przejrzycie sobie drzewo genealogiczne, gdzie, kiedy, co, jak, to wtedy wam wyjdzie idealnie. Tak jak księgowi to robią. Daty, proszę to i wydarzenia, i wydarzenia, i wydarzenia. Wtedy wyjdzie wam kawa na ławę. I macie do tego prawo, bo to, że on bajduży, to bajduży. To, co mówiłem o zaduszkach, dlatego też starał się jak najbardziej wepchnąć tam swojego brata. Ja to rozumiem, że brał udział w tych zaduszkach. No ale jeszcze jedna rzecz, którą jak to się mówi, kler brał pod uwagę. Wiecie teraz, o co chodzi. Właśnie o sanację. Sanacyjne podejście do pewnych sytuacji. A my za sanacji zjęliśmy orła z czapek. Taka jest prawda. To wcale nie komuniści zjęli, tylko właśnie sanacja zdjęła. I sanacja wprowadziła identyczne mundury dla wszystkich. Wiecie, co to oznacza. Niemcy ściągnęli jeden pagon, Rosjanie wyglądali wszyscy identycznie i nie było wiadomo. Zresztą nie chcę o tym mówić, bo to nie jest ten czas i tutaj nie ma historyka, żeby usiadł i dopowiedział pewne sytuacje, czy go brak. Zresztą na razie jeszcze nie jestem pewien, jak to wszystko działa. Zresztą widzę, że tutaj niektórzy, którzy prowadzą jakieś kanały na YouTubie, mają kłopoty z zasięgami, dlatego że właśnie, co tu ukrywać. Ja odczuwałem kłopoty z zasięgami. Bardzo poważne kłopoty z zasięgami. Bo w tej chwili nie wiem, czy jest. Zobaczymy po tym filmie, po dzisiejszym, jak będzie zasięg tego wszystkiego, jak tutaj w ogóle działa to wszystko, jak to w ogóle funkcjonuje. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć w tej chwili, ale widzę, że coś się dzieje takiego, bo ktoś powie, no ale pan sobie gada. To nie chodzi o gadanie, to chodzi o zasięg. Każdy wie, o czym mówię i każdy wie, o co chodzi. I to jest najważniejsze. Potem najważniejsze, żeby umiał dzięki królewskiej wiedzy postawić się. Czy mieć
za sobą jakieś zaplecze, że w tej chwili mogę to powiedzieć. Nie muszę mieć złych konsekwencji. W tej chwili to wszystko, co się dzieje, to się dzieje tylko wyłącznie teraz, kto wykorzysta tą energię. I mogą tamte postacie wykorzystać tę energię, z tym, że jeżeli wykorzystają tamtą energię, to znowuż będziemy musieli podnieść się z kolan i znowuż przypomnieć sobie, jak Napoleon tam kazał nam co zrobić. I znowuż, jak to się mówi, szable w dłoń. I znowuż jeszcze raz będziemy śpiewać jakąś brygadę, czy tam jeszcze coś na stos, na stos. Po co? Po co? To jest niepotrzebne. I znowuż będziemy, krótko mówiąc, tylko fałszować historię. Po co? Ma sensu fałszować historię. Historia jaka jest, taka jest. I kto? Bo mogliśmy zginąć wszyscy. No jednak poszliśmy zupełnie gdzie indziej. Poszliśmy pod Lenina i dzięki temu braliśmy udział w odzyskaniu Berlina. Tak, ta armia. Ale kto za tymi ludźmi przyszedł? Ta Wanda Wasilewska, nie Wanda Wasilewska, ci wszyscy. No jak zginął, dlaczego zginął generał Walter? Jeżeli tego nie wiecie, to skandujecie i chcecie być, no to słuchajcie, przeczytajcie, pouczcie się i nauczcie się, a nie to, co wiecie. Bo to, co wiecie, to nie jest prawda. To jest najciekawsze, że to nie jest prawda, co wiecie. Ja mówię do tych, którzy w założeniu mówią, ale pan to gloryfikuje tych, którzy byli tam gdzieś w Londynie u generała Maczka i ci, którzy byli tak, gloryfikuje. A tych nie gloryfikuje, też gloryfikuje, tylko niech wiedzą, dlaczego tu przyszli i co przyciągnęli za sobą. Niech zaczną mówić otwartym tekstem, co przyciągnęli, a nie tylko popiją, to rozgryzią. Nie, to nie jest ta metoda. Metoda jest patrzenia prosto na ręce, jak to wyglądało. Coś to było, co mnie się... już wiem, to drukarka się odezwała. Nic strasznego. Także słuchajcie, ja będę uciekał, bo już jest 22, a dzisiaj jestem troszeczkę jakby taki lekko wykończony. Troszeczkę mnie to irytuje, że nadal widzę te programy na YouTubie czy gdziekolwiek wypowiadające się na temat pana prezydenta Trumpa i z takim nie to, że negatywnym, bo to takim tonie, że co on może. On naprawdę nic nie może. To robią planety. To, że nie zginął, to jest cud. To planety. To Bóg. Oczywiście, bo Bóg kieruje planetami. Oczywiście, że tak. To jest zaprogramowane przez Niego. To jest świetna rzecz. Kosmogram. I że ktoś się przeciwstawia temu, że robi opór. Po co? Jak można iść prosto ścieżką i nie mieć tych kłopotów i być zupełnie gdzie indziej. Pierwsze samochody były elektryczne. Pierwsze hulajnogi były elektryczne. Te hulajnogi były elektryczne, nie było spalinowych nigdy. Ale rowery spalinowe były, tak? Na jakiś tam łańcuszek, jakiś maleńki silniczek. Nawet niedawno można było kupić w Warszawie takie rowery, chyba do tej pory można kupić. I to wszystko było i oczywiście, że tak, ale w pewnym momencie się niszczy. Tak się zniszczyło, na przykład zrobiło się drogi asfaltowe, a nie betonowe, które by były lepsze. Oczywiście, że betonowe i nikt mi powie, że nie.
Asfalt nie jest dobrym wyjściem. Po pierwsze, zapach, w dodatku tworzywo, jakie jest, które jest trujące. No ale to wszystko jest po to. To jest po to. Te koncerny, to wszystko, tutaj walka Kennedy'ego i teraz walka tym wszystkim i teraz uważacie, że to nas nie dotyka? Nawet sobie przyjrzyjcie się. Najbardziej przyjrzyjcie się, zobaczycie, jak będzie wyglądać za chwilę służba zdrowia. Ona zbankrutuje na 100%. Na 100% oni będą kombinować coś, ale wprowadzą taki system, jak jest w normalnych krajach. Ja nie będę podpowiadał jak, bo nie moja rola, ani nie jestem od tego. Ale dokładnie wam tłumaczę, bo dlaczego? Dlatego, że Neptun na ten moment wyjdzie z ryb, a on się zajmuje służbą zdrowia między innymi, i on dopiero zrobi, ale to jeszcze jest czas. On długo będzie szedł. Oni też robili ten numer właśnie na Neptunie, ten zabawowy. Te 3 lata. Czy oni odpowiedzą? Powinni odpowiedzieć. Jeżeli w Stanach odpowiedzą, to w Polsce też powinni odpowiedzieć. Ale my nie mamy jeszcze tak zwanego świadomości. Co za co. Ale lada moment to też się ustali, też się. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo dużo obywateli amerykańskich na terenie Polski. Bardzo dużo. I oni wymuszą. I w nich nadzieja. Nie na Polakach, tylko właśnie na Amerykanie, którzy tutaj mają firmy swoje, które tutaj przyjeżdżają, którzy przyjeżdżają do Krakowa, tutaj robią, uczą się. To oni mają ogromny wpływ. Jak nie pamiętacie, jakie Rosjanie mieli? Jak w teatrze on powiedział, że nie nada i zakończył teatr? Nie pamiętacie? Jak podszedł do niego i o Rosja, a ten się wzburzył? To jest to samo. To jest ten sam mechanizm. Nie pamiętacie? Potem ten z wielkimi uszami klapouch, który powiedział, rząd tyle ma, ile ma, ale wy co się martwicie? Organizujcie mądre myślenie i przede wszystkim ci, którzy nie wiedzą, niech się uczą. No, Jowisz jest w bardzo dobrym punkcie, jest w bliźniętach po drugiej stronie Merkury. Pozwoli wam na wszystko. Internet jest kopalnią wiedzy, tylko trzeba wiedzieć, gdzie kopać. Nie potrzeba się tego bać. W tym internecie jest wszystko. Na nieszczęście. Jeszcze cenzury nie ma. Jeszcze sztuczna inteligencja nie wygrała. I co najciekawsze, że się uczy coraz bardziej prawidłowego myślenia. To, co zauważyłem. A dlaczego? Jeżeli się dodaje minusy, to 2 minusy dają, tak? Wiecie co. To po prostu tego nie przewidzieli. Ponieważ zbiera ze wszystkiego i taki był zamysł. Oczywiście, że taki zamysł, ale to jeszcze ten zamysł przeliczono się właśnie przy tych wyborach. No i nasi towarzysze Niemcy zgłupieli właśnie. Łącznie z tą organizacją dzisiejszą, współczesną. To nie jest tak. I ten, kto uwierzył, ten zgłupiał. To jest, jak się trzyma psa, to nie znaczy, że mamy mu nie wierzyć. Tylko, że psa trzeba cały czas szkolić. Bo jeżeli się zapomni o szkoleniu, to ten pies dziczeje, a to jest tylko owczarek. Czyli coś ma, wiecie z jakiego i do czego wygląda. Na przykład harty nie znoszą, mają wkodowane to.
Wszystkie inne psy myśliwskie mają wkodowany ten wzór, jak wygląda. Dlatego bardzo ciężko jest nauczyć normalnego psa, żeby się zaprzyjaźnił właśnie z tym wzorcem. Dlatego, że to jest wzorzec, który jest wbity, tak jak te kruki, które przyklejacie na autostradzie, czy tam na bloki, czy tam, żeby tam, czy stawiacie tam te ptaszki takie, stawiacie, żeby właśnie gołębie wystraszyć, czy cokolwiek, bo to jest genetyka. Ta książka też wam pokazywałam, ale to jest genetyka i to jest to. I jeżeli patrzymy tutaj na tą formę, musimy tą formę bardzo szanować, że to jest po prostu coś, co się nie tyka. I zwierzęta wiedzą o tym, ponieważ to jest przyroda, to jest w przyrodzie. A my mamy to, przyrodą naszą jest historia. To jest to, że mój dziadek zginął w obozie koncentracyjnym niemieckim, nie żadnym innym, niemieckim obozie koncentracyjnym. Słuchajcie, kończę, bo już zaczyna być 8, czas też przekraczam. I słuchajcie, zostawiam was oczywiście z kosmogramem. Akurat odchodzi ascendent. Także do zobaczenia do jutra. Z Bogiem.